Tak szczerze mówiąc, to nawet nie wiem, czy nagrywa ten obraz. Po raz pierwszy taki fail zrobiłem, raczej nie ostatni. Warto też mówić o takich błędach, jakie popełniamy dzisiaj. No nie, no nie ma. Nie ma, nie wyczaruję. Nie wyczaruję. Mam nawet zapasową baterię do pilota. Mam zapasową kartę. Mam mikrojacka, ale nie wziąłem najważniejszego. Żurawie latają. Wow. Ja bym to nakręcił najchętniej. Tu mam pokrowiec na swoje gały. Holender, jasny. No nie wziąłem. Jestem trochę na siebie wściekły. To znaczy wściekły. Nie mógłbym być na siebie wściekły, bo jak można być na siebie wściekłym? Potraktuję to dzisiejszy spacer i tak jako taki rekonesans. Wy znacie to miejsce doskonale. Wy wiecie, gdzie jestem. Nie muszę wam przedstawiać tego miejsca, ale pomyślałem sobie, że warto tu przyjechać. Dzisiaj. Dlaczego dzisiaj? Dzisiaj spełnia różowego księżyca. Tam jest zachód słońca. No to księżyc będzie gdzieś tutaj. Tylko że, no tak jak widzicie, raczej go chyba nie zobaczymy dzisiaj. Rano było cudownie. Oj, przywitał mnie ten widok i dostałem takie super combo w brzuch i w jajca, bo w planach miałem wziąć urlop na ten dzień, konkretnie na ten dzień w roku. Wiem, brzmi to absurdalnie, ale różowy księżyc jest moją ulubioną pełnią. Prognozy pogody były takie, jakie były, po prostu były drętwe, kiedy rano. Posłuchajcie tego dramatu. Ja mam drzwi wyjściowe z domu skierowane na zachód. Wiecie, to jest tak odwrotnie. Skoro rano patrzę na zachód, no to na zachodzie wschodzi księżyc. No i moi drodzy, na zachodzie ani jednej chmurki. No i jest. I to jeszcze wiecie co? Dosłownie różowy. No może nie różowy, taka magenta. Czerwień, magenta, no różowy, no kurczę różowy. I sobie pomyślałem, co się dzieje? No może to jakoś to rozwieje, ale to i tak, takie miejsce. Co tutaj może być ciekawego? No to jest też rekonesans. Przyszedłem tutaj się przejść i zobaczyć, jak to wygląda. Przyszedłem też potestować sobie nową zabawkę i nie przetestowałem jej. No chyba, że jakimś cudem gdzieś tu jest. Halo. Shimoda ma całe 2 kieszenie, więc sprawdzę wszystkie. Nie ma. O, co to jest? A nie, tutaj nie ma. Ja pindole! Nie ma, no człowieku nie ma. No więc tak, nie pobawię się, filmu nie nakręcę. Nie no, kurczę, ale chyba kręcę. No to chyba jest nie aż tak źle. No i słuchajcie, ja sobie poczekam. Czy coś się wydarzy z tym księżycem? Nie wiem. Zimno mi jest. Też się tak ubrałem głupio trochę. Bo pomyślałem sobie, ale tu wezmę sobie czapkę, bejsbolówkę, czapkę z daszkiem, będzie mi tak wiosennie, ciepło. No nie, ciepło by mi było w zimówce. No i druga sprawa, drugi fail, no to tu wszędzie kwitną jabłonie. I no wiecie, kurczę, to może być wspaniałe. Wiosną ten widok może być wspaniały. Tak jak widzieliście na tym filmie, do mojego Rogalińskiego Parku Krajobrazowego, jesień przychodzi już tak naprawdę na ostatki. Położyć się spać. Tak naprawdę przepędza ją następnego dnia pani zima. Podobna zależność jest z panią wiosną. Pani zima widocznie jest jakąś taką dominą, która wszystkich rozpędza, popędza, a jak już gdzieś sobie usiądzie, to zamieszka na dobre. No i tak właśnie tutaj jest. Pani zima będzie tutaj mieszkać prawdopodobnie, myślę sobie, że tak jak w tamtym roku, do końcówki kwietnia, tak samo tutaj będzie. Przyjdzie dopiero wiosna na kilka dni w maju, a później będzie lato. Tak to wygląda. To są takie uroki. Jakbyście chcieli kiedyś przyjechać tutaj do mnie na zdjęcia, no to wiedzcie, kiedy przyjechać. Wy już wiecie kiedy. Zimą. Przyjeżdża się zimą. A teraz mamy taką stagnację. Nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. Dekielek jest. Sprawdzę jeszcze raz. Nie mam. No nie mam. A taki absurd totalny tego wszystkiego jest to, że nagrywam na ślepo, ponieważ oszalałem. Jest środek tygodnia, no może dla niektórych to już jest początek weekendu, bo jest czwartek wieczór, więc dla niektórych to już jest tak naprawdę początek weekendu, początek świąt. Już się dla niektórych zaczęły święta, ale nie, ja jutro jeszcze mam robotę, ale sobie tak wyszedłem zobaczyć, naładować akumulatory i potargać trochę za dużo sprzętu i kolory. Zapomniałem, jak to jest żyć z kolorami. Właśnie zachodzi słońce i pewnie mnie oświetla tutaj. Rysuję tutaj te wszystkie kolory, może widzicie też te drzewa, jakie są pomalowane i chciałoby się wyciągnąć aparat, zrobić parę zdjęć, ale pomimo tego, że mam tutaj załadowaną armatę,
Kurczę, nie jest jakoś mi ciężko, nie wiem o co chodzi. Okej, jedno body jest tutaj, ale tutaj mam naprawdę ciężką część. Najważniejszą część zabawki mam tutaj. Wszystko, co by niemalże działało, oprócz jednego malutkiego detalu, który został na stoliku. No wiecie, tym, na którym robię shorty. To nie jest stolik, to jest kawał buczyny. No i tam sobie leży. Wyciągnąłem najpierw z pokrowca, tego czarnego, wielkiego. Widzieliście w tym filmie o plecaku, który wam polecałem, czy też recenzowałem. Później sobie pomyślałem, nie, ja wezmę ten pokrowiec ze sobą. Więc schowałem pokrowiec, no dobra, to już mówię wam co. A kabel wsadziłem do Shimody, tutaj do tych zewnętrznych kieszonek. Ale pomyślałem sobie tak, nie, tak się nie robi. Muszę się nauczyć nawyków chowania tego ustrojstwa w stałym miejscu, tak żeby wyrobić sobie nawyk, że tutaj jesteś, kablu wredny i sięgam po ciebie zawsze tutaj. No więc wyciągnąłem go ponownie i położyłem ponownie na stolik. Tylko że zapomniałem go wsadzić z powrotem do tego case'a, czarnego wielkiego case'a. No i do tej pory nagrywałem filmy posiłkując się zdemontowaną częścią z łodzi podwodnej, peryskopem od ubota, starego ubota i jakoś to tam sobie mizernie, ale działało. Oczywiście tego nie wziąłem. Posiłkując się komórą mógłbym zobaczyć, jak wyglądam, ale nie, to by było zbyt proste. To nie byłbym ja, więc też i to zostawiłem. No i wiecie co, będę szukać wiosny, ale i to spaprałem. Zaglądałem wszędzie, pod każdy krzaczek, zaglądałem w każdą dziurę, w każdą dziuplę, pod każdy kamień. Nie znalazłem tej wrednej Francy. Gdzie jesteś, wiosno? Gdzie jesteś, księżycu? Czuję, że mógłbym wyciągnąć aparat i zrobić jakieś zdjęcie, takie niezobowiązujące może. Co wy na to? Ja chyba się przekonałem. Co ja mam? Kurczę. Poznajecie to? Dawno tego nie miałem w ręku. To przezimowało. Widzieliście skolanka? Na jakich YouTubach tak zamykają skolanka? Tylko tutaj. A ja zobaczę, co jest tam. Tam jest zachód słońca, więc będę polować wszędzie, ale nie na słońce. Dziwny człowiek, po prostu dziwny człowiek. I muszę się nauczyć kolejnego nawyku. Nie patrzeć przez wizjer, tylko patrzeć przez ekran. Wiecie dlaczego? Na zombie. Powiem wam fajną opcję. Po prostu oszalejecie i pomyślicie sobie, że mam nie po kolei w głowie. Ale tak może być. Mogę mieć nie po kolei w głowie i okej, przyznaję się, nie każdy jest normalny, a na pewno nie oglądający ten kanał. No jak i prowadzący. Słuchajcie, przez cały czas myślałem, że te ekrany w Sony są takie byle jakie, takie zamglone, takie nieostre, takie byle jakie, takie sonowate i powiem wam tak, jak ubrałem te okulary, to najpierw to okazało się, że ten ekran zarówno w tym aparacie, jak i w tym aparacie jest ostry. Dziwna sprawa, bardzo dziwna sprawa. Ojej, nie jestem normalny. Nie jestem normalny. Myślicie sobie, że to była jedyna pomyłka, jedyne pomyłki, jakie dzisiaj zrobiłem? Nie. Wziąłem tylko to. Nie wziąłem innego obiektywu, nie wziąłem niczego szerszego. To znaczy, no jest ten, ale tutaj 35 jest dla Was. To zaszczyt jest dla Was, posiadanie 35, oglądanie świata na najlepszej.
najlepszej ogniskowej, jaka tylko jest. 35 mm to jest ogniskowa bogów. No i chciałoby się mieć tutaj 50 mm. I pamiętacie ten film, w którym mówiłem, jak można zrobić sobie 50 mm z setki. Dałoby się zrobić, ale wiecie co? Kolejny fail. Mam tylko jeden statyw, a grzechem by było przepraszać was z tego statywu tylko po to, żeby zrobić mega panoramę, czy też giga panoramę. No, to nie ma sensu. Tym bardziej, że ja sobie to na razie wyobrażam. Na razie sobie wyobrażam, jak te pączki się otwierają, pokazują się tyci, listki i kwiatki. To będzie to. Z tego miejsca ja wam pokazuję dzisiaj te zdjęcia tylko po to, żebyście wiedzieli, na co się piszemy. A ten dzisiejszy odcinek to jest taki odcinek, wiecie, z jajem można powiedzieć. O, dziupla. Hyc. Czuję, że mój mózg zamarzł. Taką czuję, jak się odbija taka kostka lodu w czaszce. A nie, to stabilizacja. Się przestraszyłem. Kurde, ale się, serio, przestraszyłem się troszkę. Złapałem się jeszcze na ostatni promień zachodzącego słońca. Po prostu jestem na podwyższeniu, przez co opóźniłem troszeczkę ten zachód słońca, no i tak dogrzewam się ostatnimi promieniami, mroźnymi promieniami. Tam będzie księżyc, ale chyba przegrał tą batalię z chmurami. Chmurki są fajne, ładne, one tak ładnie wyglądają. Mamy tutaj takie wzniesienia i te górki ładnie korespondują z nimi, tak jakby grały w tej samej drużynie i uprawiały jakąś synchronizację po prostu. Jest to rewelacyjny widok. Chmury są podświetlone, więc już coś się dzieje, no ale ten księżyc chyba tutaj się nie pojawi, bo widzę, że chmury nadciągają ze wschodu. A ja dzisiaj chciałem wam pokazać coś, co od was dostałem ostatnio, ale chyba zrobię to następnym razem. Może nawet jakiś scenariusz po raz pierwszy w życiu napiszę. Chociaż lubię takie życiowe scenariusze jak ten. Co z tego, że nic tutaj nie wyszło fajnego? Co z tego, że słońce już zachodzi? I robi się tak fajnie, bo rzadko kiedy widuję zachodzące słońce. Ostatnim razy. Fajnie, że tam są resztki chmur. Fajnie, że może pojawi się księżyc. Ale mam to gdzieś. Najważniejsze jest to, że świetnie się bawię na świeżym powietrzu. Ale chciałbym, żeby już przyszła ta wiosna. Naprawdę. Słońce zachodzi. Gdzieś tam latają sobie żurawie i myślę, że to jest dobry pomysł, żeby po prostu skończyć ten króciutki filmik. Filmik taki dla was, taki gratis, żeby sobie był, a też nie ukrywam, wiedziałem, że może coś nie wyjść, dlatego też wyglądam tak, jak wyglądam. Wyglądam tak, jakbym
właśnie skończył nagrywać ten film z piątku, ale tak naprawdę minęło kilka tygodni od tamtego momentu i no sorry Gregory, tak to wygląda. Słuchajcie, mission complete. Zachód słońca już jest dawno po zachodzie. Ja już się pakuję. Księżyca nie będzie. Ale zobaczcie, co znalazłem. Kwiatki, ale jazda!